Cześć, nazywam się Artur Lesicki. Zapraszam Was na krótki test dwóch urządzeń, które mam w domu. Quad Cortex kontra Kemper Profiler. Urządzenie Kemper Profiler mam od wielu lat. Używam z dość dobrym skutkiem i z zadowoleniem, zwłaszcza ludzi, którzy realizują dźwięk w sytuacjach sesyjnych, typu na dużych koncertach, w telewizjach, w programach telewizyjnych. Wygodna sytuacja, dobre brzmienie, ogromna ilość możliwości, bardzo szybki dostęp do różnego rodzaju gitarowych rigów. Super sprawa. Quada nie znam tak dobrze. Quada mam tydzień, dwa, zaledwie się z nim zaprzyjaźniam. Nie było to takie proste. Przejście z Kempera na Quada dla ludzi, którzy mają już wdrukowane niejako pewne mechanizmy, pewne działania związane z tego typu profilerem, nie jest takie proste. Aczkolwiek po nauczeniu się tego jest on prosty. Interfejs obrazkowy, wyświetlacz, potencjometry, które są również przełącznikami, to wszystko fajnie działa, można się nauczyć. Nie o tym chcę mówić, bo to jest w zasadzie dostępne wszędzie w internecie, można sobie pooglądać, zobaczyć. Interesuje mnie w sumie tak naprawdę jedna rzecz. Brzmienie. Czy rzeczywiście są to urządzenia równorzędne, czy trzeba wymienić już od razu któreś, czy trzeba zamieniać Kempera na Quada, czy jest on może inny i warto mieć oba? To mnie interesuje, a konkretnie interesuje mnie coś, co jest kluczem do powodu, z którego używam te urządzenia, czyli pewnego rodzaju indywidualizacja tych urządzeń. Wiem, że można znaleźć, kupić różnego rodzaju brzmienia i będzie brzmiało jak ktoś, mówiąc w cudzysłowiu. Mnie interesuje, żeby brzmieć jednak tak jak ja, znaleźć coś swojego w tych cyfrowych urządzeniach. I tu od razu jedna uwaga, ponieważ po wielu komentarzach na mediach społecznościowych znów pojawił się odwieczny problem: cyfra czy lampa. Powiem tak. To jest narzędzie, zależy do czego chcesz to używać. Gdybym mógł grać tylko w małych, dobrze zaadaptowanych akustycznie klubach i miał człowieka, który będzie mi to wszystko woził, mówię o to wszystko w sensie wzmacniacz, który lubię, Turok, moją podłogę, który będzie to świetnie nagłaśniał, zawsze bym wybrał sprzęt lampowy. Ale w sytuacjach, w których się znajduję bardzo często i dużo pracuję jako muzyk sesyjny, czyli wszystkiego rodzaju programy telewizyjne, festiwale, granie z artystami, gdzie potrzeba różnych brzmień, gdzie potrzeba szybkiego dostępu do tych brzmień, gdzie potrzeba ciszy na scenie, ponieważ obok mnie siedzą panie, które pięknie grają na instrumentach smyczkowych, albo panowie grający na instrumentach dętych, z wielką ochotą zabieram Kempera i to wystarczy. Brzmienie cyfrowych symulacji w zasadzie w 90% zbliżyło się do lampy. W blind testach mało kto jest w stanie odróżnić stuprocentowo. Robiłem takie blind testy u siebie. Zresztą myślę, że tego typu rzeczy jest mnóstwo w internecie. Krótko mówiąc, lampa brzmi lepiej, ale to jest narzędzie, które Ci się przyda, które Ci załatwi wszystkie opcje możliwe na koncertach i będzie brzmiało bardzo dobrze, a w tym sensie, że wystarczająco dobrze, żeby z czystym sumieniem na nim grać i dobrze na nim brzmieć. Zatem dwa urządzenia. Kemper i Quad Cortex. Teraz sytuacja następująca. Nagrywam dokładnie to samo brzmienie i gram kilka podobnych dźwięków, staram się zagrać w podobny sposób. Zobaczycie, jak to brzmi, potem moje uwagi. Jestem otwarty na wszystkie sugestie i na końcu spróbuję zasugerować Wam jeszcze kilka rzeczy ode mnie bardzo subiektywnych na temat tych dwóch urządzeń. Ok, zacznijmy od Quada Capturing, Neural Capturing, profil czysty i profil przesterowany, piec Turok, sensor, mikrofony Royer 121, klasyka wstęgowa i oczywiście jeszcze większa klasyka, czyli SM57, wszystko to podłączone do NIF 1073, czyli też klasyka. Idzie przez kartę RME, więc wszystko wysokiej klasy. Zaczynamy.
Teraz profil Kempera, profiling. Trwa on nieco krócej niż w wypadku Quada. Ciekawa sprawa, że w Kemperze mamy dużo więcej możliwości poprawienia, ulepszenia, refiningu, jak to mówią, tego brzmienia. Po zrobieniu profilu trzeba chwilę pograć, on się nauczy niejako, będzie rozróżniał lepiej transienty, będzie lepsza dynamika. Faktem jest, że jeżeli się robi ten refining, to te brzmienia po kilku różnych sposobach gry są rzeczywiście różne. Co jeszcze? W Kemperze mamy dodatkowo sytuację, że mamy większą ilość parametrów, dzięki którym możemy te profile zbliżyć do oryginału. W wypadku Quada, no, w zasadzie zostaje nam zrobienie tego capturingu i później to już jest bawienie się bądź urządzeniami, equalizerami, tudzież IR-ami, czyli różnymi możliwościami doboru głośników, kolumn głośnikowych, mikrofonów, ale w samym niejako sednie wewnątrz tego wzmacniacza tych parametrów jest trochę mniej. Profiling Kemper.
Trzecia ciekawa sprawa, profilowanie bądź capturing, tak to sobie nazwijmy, nie ma polskiego odpowiednika w wypadku urządzeń liniowych. Zrobiłem także profil samego przezwzmacniacza NIF 1073, który bardzo lubię i używam do gitary akustycznej. Używałem go na koncertach w Kemperze i powiem Wam tak, moim zdaniem ten profil liniowo niejako wychodzi najlepiej w nakładzie. Z jakichś przyczyn ten sygnał jest lepiej rozpoznawany przez kłada. Teraz popatrzcie na próbki gitary akustycznej zagranej najpierw linią, czyli bezpośrednio do urządzenia nagrywającego, później przez kłada, później przez Kempera. Ok, mamy nagrania. Powiem tak, każdy słucha na swoich głośnikach, słuchawkach, telefonach. Wiecie, jak to brzmi, słyszycie. Moje zdanie jest takie. Kemper trochę działa jak magnetofon starożytny, w tym sensie, że ten dźwięk jest bardzo podobny do dźwięku mikrofonowego. Czasami zdarza się, że jest obcięta góra albo pojawia się jakiś bałagan w dole, dudniący, wynikający prawdopodobnie także z tego, że ten tor, którym nagrywam, jest wzmocniony, a w zasadzie wzmocniony jest, dodatkowo pojawia się w nim jeszcze jedno urządzenie, którym dwa mikrofony, ponieważ używam dwóch mikrofonów, muszę monofonicznie wypuścić sygnał monofoniczny, być może jakieś kwestie fazowe i tak dalej. Niemniej ten dźwięk jest bardzo zbliżony. Po refiningu, po pobawieniu się parametrami takimi jak definition, jak korekcja, ekwalizacja po prostu konkretnych pasm, jak kilka innych parametrów, które pojawiają się w Kemperze, jeżeli ktoś sięgnął głębiej do obsługi Kempera, w zasadzie uważam, że jestem w stanie ten dźwięk w 100% nieodróżnialnie, zwłaszcza w miksie, zbliżyć do dźwięku lampowego. Co się dzieje w wypadku Cortexa? Byłem zdziwiony, ponieważ na pierwszy rzut ucha, grając na Cortexie, jest on dość szybki, może nawet troszeczkę szybszy, co nie znaczy, że ja słyszę opóźnienie w Kemperze, bo nie słyszę tego opóźnienia. Natomiast tam dźwięk, mam wrażenie, jest troszeczkę szybszy, jakbyśmy grali nie na głośnikach 12, tylko na głośnikach 10, tego typu sytuacja. To mi się podoba. Natomiast generalnie wszystkie profile, które robiłem, oprócz profili liniowych, czyli puszczonych kablem, są przesunięte troszeczkę pasmowo w górę. Jest coś wyciętego w dole, w niskim środku. Nie wiem dlaczego. Tak one brzmią. Nie byłem w stanie uzyskać identycznego profilu jak na Kemperze to nie o to chodzi nawet, identycznego jak na Kemperze, ale nie byłem w stanie uzyskać profilu identycznego jak mikrofon, ponieważ to przesunięcie jest wyraźnie słyszalne na każdym profilu. I to mi się nie podoba. I teraz uwaga. Wiem, że Neural DSP już chyba też wpadł na to, że coś tam nie działa, ponieważ w następnej łacie zapowiedzieli, że będzie pewne EQ na całości, którymi będzie można regulować tą przypadłość. Podejrzewam, że ta kwestia tego ogólnego EQ to jest z jednej strony świadomy zabieg, który powoduje, że te wszystkie brzmienia w kładzie Cortexie dla mnie są troszkę jaśniejsze niż oryginały, i dla może nieco mniej zaawansowanych użytkowników to, że jaśniejsze, to one mogą być bardziej efektowne. Mogą się wydawać, że będą siedziały bardziej w miksie. Okej, robimy korekcję w miksie, natomiast mikrofon tego nie ma. Po prostu prawdziwy mikrofon, czyli to, co przyjmujemy jednak za w tej chwili jakiś referencyjny wzorzec, tego nie ma. Tu jest przesunięcie troszkę do góry. Podejrzewam, że to wynika z kwestii jednak niedoskonałości tego systemu capturingu, z tej sztucznej inteligencji, która tak słyszy, zwłaszcza, że zauważyłem, że łatwiej się profiluje wtedy, kiedy robię to jednym mikrofonem niż dwoma. Przy dwóch te zniekształcenia są większe. Przy liniowym użytkowaniu, przy liniowym capturingu w zasadzie jest 1:1. Druga rzecz, możliwość takiej indywidualizacji
jak na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że w Kemperze jest jednak tych brzmień dużo więcej. One są robione głównie przez zawodowców, mówię o tych profilach kupowanych i jakościowo w zasadzie one są bardzo dobre. System, jaki przyjął Quad Cortex, czyli to, że możemy sobie, oczywiście możemy kupować, bo się pojawiają już takie komercyjne brzmienia, ale to, że wymieniamy, nie do końca mi się podoba. Mówię o tej chmurze korteksowej. System taki nowoczesny, trochę medialno-społecznościowy, musi zostać friendem, on ci da albo nie da, robisz to na komórce. Za dużo bałaganu jak dla mnie, ale być może jestem już stary i wolałbym inaczej. Tak jak mówię, są to moje subiektywne sugestie. Co do efektów, świetne efekty w Quadzie Cortexie, ale w Kemperze też są w tej chwili bardzo dobre efekty, bo jeżeli ktoś aktualizuje software, no to w tej chwili w tej wersji 8.7 jest to wystarczające. Porównywałem te efekty z urządzeniami analogowymi, które posiadam i w zasadzie na live naprawdę nie ma problemu. Interfejs, obsługa, kwestia gustu, do wszystkiego się można przyzwyczaić. Wymiary. Oczywiście, Quad Cortex bije na głowę. Kemper Rack czy Kemper nawet stage większy. Przy czym bardzo ładne, piękne włączniki, które są potencjometrami, ekranik. Mam podejrzenie, że po 2 latach trasy, kopania tego nogami podczas bardzo intensywnych koncertów może być kłopot. Już gdzieś tam czytałem, że ludziom się psują te przełączniki i trzeba je wymieniać. Te przełączniki są potencjometrami. Większa komplikacja przy wymianie z serwisem. Nie wiem jak jest. Mam pewną obawę. Osobiście chyba bym coś takiego trzymał bardziej gdzieś wyżej. Mówię także o kwestiach pracy z tym, czyli jakby zmian parametrów, szukania brzmień, ich modyfikacji, co w Kemperze robię podczas koncertów, gdzie sobie go stawiam z lewej strony i w każdym momencie działam. Natomiast tutaj mamy sytuację, że no, trudno jest cały czas się schylać, zwłaszcza jak ktoś gra 40 lat na gitarze i kręgosłup go już boli lekko. Niemniej oczywiście spełni to swoje wszelkie zadania koncertowe, bierzesz jedno małe urządzenie, włączasz, działa. Bardzo dobra rzecz w Quadzie, routingi, lepsze niż w Kemperze. Tu, żeby 2 instrumenty podłączyć i one, żeby przy zmianie banków one działały niezależnie, się namęczyłem, z tydzień myślałem jak to zrobić. W wypadku Quada super zrobione routingi, wyjścia osobne, bomba, podoba mi się. To bym chciał w Kemperze również. Reasumując sprawę, posłuchajcie brzmień. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. Napiszę może tak, bo nie mamy tu możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym. Nie jestem specjalistą od tego urządzenia jeszcze, ponieważ dopiero je poznaję, więc tutaj to, co mówię, tak jak mówię, jest bardzo subiektywne, obarczone dużą dozą nie do końca pewności. W wypadku Kempera dużo bardziej. Niemniej bezpośrednie porównanie, oba urządzenia świetne, drobne różnice, zostaję przy Kemperze, czekam na aktualizację software'u i na rozwój firmy Neural DSP, bo wydaje mi się, że są to bardzo ciekawe rzeczy. Z innej bajki powiem, że ostatnio gdzieś czytałem, że Kemper zamierza wprowadzić także ten capturing czy profilowanie oparte na systemie sztucznej inteligencji, czyli konkurencja jest dobra. Konkurencja pomoże nam, artystom, w tym, żeby lepiej brzmieć i mieć zdrowy kręgosłup. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę w tych ciężkich czasach.